Kolejny nocleg na plaży, tym razem takiej w Faro, zaliczony. Żeby wrócić z powrotem do centrum Faro, trzeba było jeszcze skorzystać z promu. Niestety, jak się okazało na miejscu, nie było żadnych kas biletowych, a płacić można było tylko w gotówce. No ale żeby zapłacić w gotówce, musiałem skorzystać z bankomatu. Każdy bankomat pobierał naprawdę sporą prowizję, więc znalezienie jakiegoś, który nie dałby złodziejskiego przelicznika, zajęło chwilę czasu. I jak już wróciłem do portu, no to następny prom był za godzinę. No, a tu już jestem po drugiej stronie. Tutaj jest taki półwysep. Po drugiej stronie tego półwyspu jest ocean. A tutaj jest taka zatoka, Bajoro. A tam za tą zieloną trawą, czy za tym bagnem bardziej, zwał jak zwał, jest właśnie Faro. Faro nie leży nad samym oceanem, a jest właśnie oddzielone takimi lagunami. No i sobie tutaj promem właśnie przez nie przepłynę. Oczywiście prom powinien wypływać 13:30. Spóźniają się panowie kapitanowie, bo widziałem, że gdzieś sobie poszli. No ale trudno, no. Trzeba będzie zaczekać, aż wrócą. I mam nadzieję, że w końcu popłynę. No to płyniemy. No, a ta lagunka wygląda właśnie tak. Tam nie wiem, czy widać, ale w oddali na horyzoncie właśnie wylądował samolot. Gdyż tutaj właśnie zbudowali sobie lotnisko, które, jak rozumiem, obsługuje całe południowe wybrzeże Portugalii, Faro. No Faro nie jest wielką mieściną, więc zastanawiam się, dlaczego akurat tutaj. Moment. No ale zrobili. No, nagrywam dalej, przyszedł facet, zażądał ode mnie zakupu biletu. No nie, kto by się spodziewał, że trzeba mieć bilet. No ale bilet kupiony. A tutaj właśnie lagunka wygląda tak. Zaraz dojadę do centrum miasta. Dopłynę bardziej, nie dojadę. Zjem coś i będę spadał łapać stopa na Hiszpanię. A tam w oddali właśnie można dojrzeć lotnisko. I samolot. Słuchajcie, jeśli ktoś by szukał knajpy, gdzie można zjeść, mieć darmowe Wi-Fi i toaletę, to ja polecam Pingodocze, bo tutaj za 5 euro mam soczek, wodę, kawę, ciasteczko i 2 kanapki. I wątpię, że w Macu, no wiem, że w Macu ani w Burger Kingu to za tyle bym nie dostał, więc polecam. Smaczne i na pewno zdrowsze. W centrum Faro pojawiłem się dopiero o 14, a przede mną było jeszcze cała długa droga z plecakiem przez miasto. No ale trudno. Nie narzekałem, tylko poszedłem przed siebie. Jak już dotarłem na miejsce, no to już widać było, że robiło się takie późne popołudnie. Miałem nadzieję, że zatrzyma się ktoś w miarę szybko i podrzuci mnie na jakieś lepsze miejsce. Po jakichś 40 minutach zatrzymał mi się facet na skuterze. Podwiózł mnie z 10 km dalej na główną drogę wyjazdową, ale że dobrze nam się gadało, no to postanowiliśmy jeszcze wypić kawę. No i powypytywałem go o różne rzeczy związane z Portugalią. Słuchajcie, zostałem podwieziony na takim skuterku na następną stację benzynową, skąd jechałem, a tutaj kolega z Portugalii, w końcu mogę pić kawę z Portugalczykiem, opowiada mi o tym, że w Portugalii tak naprawdę jest 5 różnych kultur.
So what are these kind of the cultures? I can say Portugal have many cultures, but on the really the big difference is about these four regions I gonna say. The Porto region and so the north region. Yeah. The middle region is like Yeah. Lisbon and the Tejo Valley. Yeah. The Alentejo region and Algarve. But maybe also Madeira has its own culture. Yeah, they have their own culture, but in the moment I was only talking about the continental Portugal. Okay. But yes, the Madeira have one culture and Açores have another. But I never go there, so I can't talk too much about it. Okay. But what I say on the North region is the people are very kind. The people are very open. The people say many words. Here is unoffensive, but today are a normal thing because it's like I go next to you and say, "Hey, motherfucker, how are you?" And today, it's normal thing, in North. But if I here do that, it's probably I take Very a punch offensive. or another thing in the Okay. face. And now Lisbon and Tejo Valley is a region where the people are like in the more control zone. It's like the zone of the center of the country. It's like But they where- feel better than the rest of the society? it's like there is more. They have more conditions. They have a better life than here or than the north. And then the Alentejo zone is like the middle south. Yeah. But the problem on the center region, Lisbon region and Tejo Valley, the big problem is the government. There is too much Oppressed? oppress in the rules. They Okay. respect too much the rules because imagine in Lisbon if a police see you stopping like on a place you can stop like 1 minute. If you Yeah. stop 1 minute or 30 seconds, they come to you and say, "Hey, you can't stay here. If you stay, I'm gonna pass you." Give you the fine, yeah? Yeah, fine. And or sometimes they can't say anything and only pass the fine and That's all. yeah. That's not the only problem they have. The people on the Lisbon are very closed, not empathic, not kind at all. It's difficult to find someone kind in Lisbon. Very difficult. I have one history. One time I go to hospital on Lisbon because here on Algarve we have very big problem with the health system. Yeah. Here we don't have specialists, don't have resources, don't have anything. Don't have money here. Don't have money, don't For have this, yeah. nothing. We don't have money for nothing. I don't know where the money goes, but that's Yeah, to Lisbon. yeah, to Lisbon. But I go to Lisbon and I go to a supermarket, buy a bottle of juice, Yeah. and something to drink and another things my mother asked for me. My mother was waiting for me on the hospital and I take the metro to the next supermarket. I entered on the supermarket, I said good afternoon, and the people with closed face don't say anything and okay, no problem. I go to the cashier. Yeah. The cashier don't say anything for me, only say the value 15 and I don't know. Okay, but I have my arm on wrapped. Yeah. Yeah, and I can't take the things. and You put couldn't on the, move, right? Yeah, You couldn't move. yeah, I couldn't move, and the cashier doesn't Give a shit about it. Yeah, don't give a shit. They only take the things, put that away, and don't. And don't wish help you me. fuck off, right? Yes. In the type of I want you fuck
I want Yeah. you go to Foz. And another thing, I think the people on Lisbon region and the center of the country, that region of Tejo Valley, I think they have too much the think they are the best because they live on the center, they live on the capital, they are the better. On the south is only Moroccan people and blacks and things. I think the people on Lisbon is very, very racist and don't understand the other cultures, the other difference between the people, if I can. And Lisbon is the most dangerous zone of the country because it's where located the big gangs, the big cartels of Portugal, and where the big crimes happen. But it's the zone with the most police number of resources of anything. It's the Okay. capital. I tutaj ciekawostka. Jak odwiedzała mnie moja koleżanka z Porto, wszyscy mówili, że na południu jest wyjątkowo niebezpiecznie, no bo tu jest bieda i takie tam różne. Jak my chodziliśmy sobie po Faro, zresztą pozdrawiam Olę, jak chodziliśmy sobie z Olą po Faro, to nie widzieliśmy, żeby tu było jakoś szczególnie niebezpiecznie. Natomiast teraz, jak tutaj rozmawiam z kolegą, no to mówi, że w Lizbonie właśnie jest najniebezpieczniej, jest największa ilość gangów i mimo, że jest tam cała masa policji, to jest tam najniebezpieczniej w całym kraju. Także mam troszeczkę wrażenie, że oni tu nawzajem siebie trochę nie lubią. About the Alentejo, I don't have too much to say about Alentejo. Alentejo is like a It's more region. a rural area? Yes, very, very. Imagine the all Alentejo zone Yeah. is like half million of people. When I was there, for me it was like the Wild West, like from the westerns. Because not so many people, a lot of fields, dry everywhere. Yes, it's like the Western. Yeah, it's like that. You look to any place and you're gonna see horses, people mounting horses, and the old people with shots to Yeah. go to the hunt, or with the thing to, I forget the name. That thing to cave the dirt. Yeah. Very farm zone, very rural zone. Yeah. Okay. It's like more chillest zone of the country, Okay. but one of the worst to live. Talking about my region. Yeah. I don't have too much bad things to talk about the Algarve, but one thing I need to say is the government only see the Algarve like a touristic zone. They only care about the tourists. They don't care about the people who lives here all the year, because here Algarve have 500,000 of inhabitants, a little bit more, and we need to have schools, good Hospitals. schools, hospitals, anything to everything. I to, saw that one thing which is take care about in Algarve is communication, but it's also for tourists, just for tourists to to go around. Yeah. They only care about the tourists, because imagine the tourists all year comes here on the summer time, because In of spring, no? spring is more the old tourism, like Okay. caravans, tourists, and the people who want to see more the culture, the people who want to taste taste another things, like different than the summer, because the tourists who comes on the summer is like The people- most crazy. yeah, it's the most crazy people, because this on summer is like, oh my god, it's crazy on the summer, because if you want to take a boat to go to the islands, you go like a sardine can. You don't have place to put your car. You don't have hospital service working well. That is all year, but especially on the summer, because the Algarve falls too much on the summer, because here we have too many sun. It's a hot place. You too have many beautiful beaches. ocean here Yeah, beautiful and zone. beach. Yeah. You have many things to see here, but unfortunately
the government don't care about too much about the people who lives here, because here the roads are bad, the health system is bad, all services are bad. But what I can say, I'm not bad at all. I don't have anything big to say about. Like, oh my God, this is horrible. No, it's not. Do you like your region? Yeah, in general, I like. But if I don't see another place to live. But if You see the room to improve. yeah, but if I can choose one city to live on Algarve, definitely I choose or Faro or Portimão. It's the big cities of Algarve. In the moment I live in Olhão. It's like very near from Faro, but Olhão is Too small? not too small. It's like basically approximately the same size of Faro, but don't have many services than Faro, because on Olhão we don't have hospital, we don't have a good commercial center, we don't have Airport. we don't have a good beach near. We need to take a boat or need to go to Fuzeta. It's like 10 kilometers then from Olhão to go to the beach. In Okay. Faro, you have the beach of Faro, but it's like the same thing. You need to do like 5 or 6 kilometers to go to the beach. So it's basically the same, but it's very different, because in Faro you have transports. In Olhão it's more difficult because That's why you have the scooter. yeah, Yeah, I have my okay. scooter. Beijos de Portugal. Co oznacza pozdrawiamy z Portugalii. I jak się już z nim pożegnałem, to zacząłem zagadywać kolejnych kierowców. Pierwszy, na którego trafiłem, to był taki przemiły tata jednego brzdąca. Żeby zmieścił się mój plecak, musiał poprzestawiać wszystko w bagażniku, wszystkie zabawki swojego małego chłopca, żebym mógł jechać dalej z nimi. No ale cóż, przejechałem 30 km do następnej miejscowości. To było całkiem duże miasteczko. Zostałem podrzucony w centrum, więc ciężko mi ocenić. W każdym razie, stacja benzynowa była całkiem przyjemna. Można było i skorzystać z toalety i coś kupić, no ale niestety byłem w samym centrum i większość ludzi rozjeżdżała się do domów. No ale cóż, trzeba było być upartym, pytać i w końcu znalazłem faceta, który okazał się być policjantem. Jechałem z nim około godzinę, podrzucił mnie do miasteczka Tavira. No cóż, okazało się, że tego dnia nie dotrę do Hiszpanii, mówi się trudno, ale przynajmniej pokazał mi bardzo fajne miejsce na nocleg. Otóż było to już na samej granicy miasta. Była tam restauracja, skatepark, a niedaleko dalej od tego skateparku rozciągały się łąki, pustkowia, nad nimi górował wiadukt. No i powiedział mi: słuchaj Marcin, możesz się rozbić pod tym wiaduktem i nikt ci nie będzie dokuczał. No nie powiem, miałem lekkiego stracha rozbijać się tak pośrodku niczego, tylko pod wiaduktem. No ale co tam, przygoda to przygoda. 31 sierpnia, wieczór, ostatnie podrygi wakacji. Strasznie kiedyś nienawidziłem tego okresu, bo już wiedziałem, że niedługo będzie szkoła, a takie czekanie na nieuniknione to było najgorsze. No ale tym razem jestem w trochę innych okolicznościach. Tutaj za mną zachodzące słońce, w tle most, powoli włączają się światła. Tutaj mamy skatepark, jakieś dzieciaki się bawią. Tam dalej kolejny most, rzeka. Zejdę trochę niżej, może będzie lepiej widzieć. Miasto nazywa się Tavira, podobno jest bardzo ładne, ale już nie chce mi się zostawiać plecaka i gdzieś nie wiadomo gdzie łazić. No to cóż, czekam do absolutnego zmroku. Później rozłożę sobie namiot. A jak już rozłożę sobie namiot, pójdę spać na spokojnie i co? I będę dalej łapał. Rozbiłem namiot.
Wlazłem do środka, no i powiem szczerze, nie było na co narzekać. Wystarczyło poczekać, aż nie będzie żadnych ludzi i przy rozbitym namiocie nikt mi nie robił żadnych problemów. Z rana, można by powiedzieć, czekała mnie rutyna taka jak zawsze. Obudziłem się, spakowałem namiot, wrzuciłem na siebie plecak, no i trzeba było znowu przejść przez całe miasteczko, żeby wyjść na wylotówkę. No to proszę bardzo, dzisiaj miałem pięknie miejscóweczkę w tym miejscu z widokiem z widokiem na łączkę już wysuszoną słońcem portugalskim i tutaj obok park. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się dojść na miejsce łapania stopa i w miarę szybko złapię tego stopa do Hiszpanii. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Zrobili tu sobie takie trochę prowizoryczne rądko, jak czasem ktoś kojarzy takie maty do zabawy dla dzieci, po których sobie jeżdżą samochodzikami i tam są takie narysowane różne uliczki nie zawsze z sensem. No to patrzcie, to jest po prostu takie jedno rądko, maciupeńkie, prowadzące do drugiego rądka i tam tędy nigdzie nie można dojechać, ale zrobili coś takiego. Nie wiem, czy to jest dla dzieci, żeby sobie mogły takimi dziecięcymi rowerkami pojeździć, czy jak, ale coś takiego jest. No i wygląda to urocze. Ale nie mogę narzekać. Miasteczko naprawdę było urocze, z taką renesansową zabudową. Przez środek przepływała rzeka. Jak podszedłem trochę bliżej na nią popatrzeć, to okazało się, że jest tam cała masa krabów, które wygrzewały się na słońcu. Nie wiem, co to było, ale z tych dziur wywoziła przed chwilą cała masa małych zwierzątek. Jak tylko podszedłem, to się mi przestraszyły i pochowały. A to są chyba kraby. Chodzą tak bokiem i chowają się do takich dziurak tam w swoich norach. No. Nie spodziewałem się znowu czegoś takiego. A tutaj most w tym małym, uroczym miasteczku, do którego trafiłem. Jest godzina 8. Mi jeszcze trochę zostało do przejścia. No ale popatrzcie, tutaj godzina 8 to jak u nas godzina 6. Tutaj jeszcze za wiele życia nie ma. No, uroczego miasteczka, część dalsza. Wejdę przez to przejście, zobaczę, co jest dalej. No, to już nie jest aż tak turystyczne miasteczko, ale naprawdę urocze. No to chyba jakiś festyn był, bo to cała masa namiotów, a tutaj proszę bardzo, kolejna kamieniczka obłożona płytkami z fajnym kształtem i jeszcze takim uroczym balkonikiem. A tutaj w miasteczku mają nawet swoją własną marinę. No, nie ma co się dziwić, jest niedaleko do oceanu. Jak już doszedłem na wylotówkę, to nie trzeba było długo czekać. Po 20 minutach zatrzymał mi się jakiś Marokańczyk i podwiózł mnie do samej Hiszpanii, do miasta Huelva. No cóż, wyrzucił mnie w centrum, spojrzałem na mapę i żeby dojść do głównej drogi, no to musiałbym znowu iść 6 km i stwierdziłem, że to chyba troszeczkę za daleko. Wyszedłem na boczną drogę, która wyjeżdżała z miasta i stwierdziłem, że spróbuję tam skusić los i złapać jakiś samochód. No, była to dobra decyzja. Zatrzymała mi się parka Hiszpanów i podrzuciła mnie na najbliższą stację benzynową już na trasie. Stacja była dosłownie po środku niczego, ale był na niej całkiem spory ruch. No, spory jak spory, no, co jakiś czas podjeżdżały samochody i dało się pogadać z ludźmi. Jeden z nich powiedział, że no, strasznie się mnie boi i w sumie nie rozumie, czego tak jadę, no ale może mi dać pieniądze na autobus.
No, odmówiłem, powiedziałem, że słuchaj chłopie, no jak jestem już tutaj, no to łapię stopa. To nie o to chodzi, żeby zbierać pieniądze, tylko żeby właśnie przejechać się z kimś. No powiedział, że mnie nie rozumie, ale trudno. Później miałem taką sytuację, że zagadałem jednego faceta, który jechał z córką. No on też się mnie bał, no ale powiedziałem, dobra, życzę w takim razie miłej podróży i trzymaj się. Odszedłem kawałek, natomiast po chwili znowu do mnie podszedł i mówi: ej, wiesz co? Dobra, to możesz jednak jechać z nami. No, okazało się, że będąc miłym i uprzejmym, no, jestem w stanie przekonać do siebie kierowców i dzięki temu udało mi się złapać podwózkę już do samej Sewilli. Tutaj właśnie mijam rzekę Leśną pomiędzy Portugalią a Hiszpanią. No i tam właśnie minął znak "Witamy w Andaluzji". No to witamy w Andaluzji, w Hiszpanii. Słuchajcie, nawet nie wiem, kiedy krajobraz się zmienił. Dopiero co byłem w Portugalii, było tam rolniczo, później bardzo sucho. Wjechałem do Hiszpanii, jestem w takim przygranicznym miasteczku nad oceanem i bach, tu już są palmy. Kurde, no wiem, że to może głupie tak na takie rzeczy zwracać uwagę, no bo nad oceanem w ciepłym miejscu można by się palm spodziewać, ale no tak właśnie zauważam, że już się, kurczę, zaczął krajobraz zmieniać. Zobaczymy, jak będzie w dalszej części Andaluzji. Podróż już do samej Sewilli przebiegała bardzo fajnie. Bardzo miło mi się gadało z tą rodzinką. Gadaliśmy trochę o historii, polityce, różnicach kulturalnych. Naprawdę było fajnie. Dojechałem szybko do Sewilli. Wyrzucili mnie przy najbliższym przystanku autobusowym. No i miałem już prostą drogę do hostelu. Wsiadłem w autobus, dojechałem do centrum. Przeszedłem się pomiędzy ciasnymi, pięknymi uliczkami, kolorowymi, pięknie ozdobionymi budynkami, no i doszedłem do hostelu. Ale co już się działo w hostelu, co już się działo w ten weekend, to zobaczycie w następnych odcinkach. Także cóż, na razie pozdrawiam i do zobaczenia.